Malta jest jednym z moich ulubionych miejsc w Europie. Ostatni raz byłem tutaj w marcu, czyli mniej więcej pół roku temu. Malta przypomina mi trochę Polskę pod względem osobowości i charakteru ludzi, a także trochę w sumie pod względem organizacyjnym. Jeśli chodzi o ceny hoteli czy jedzenia, to Malta jest dość tanim krajem jak na Europę i równocześnie jest to dla nas Polaków kraj już dość egzotyczny z powodu przyrody czy ukształtowania terenu i przez to jest dość atrakcyjny turystycznie. Przed nami znajduje się miasto Bugibba, w którym mieszkałem pół roku temu. Znajduje się tam duże akwarium, do którego później się wybierzemy. Malta składa się z 3 zamieszkanych wysp. Największa z nich, czyli Malta, i leżące tuż obok Gozo, oraz najmniejsza Comino. W tej chwili znajduję się na statku, który wypłynął z Malty i kieruje się w stronę Gozo, a w drodze powrotnej zatrzymamy się też na wyspie Comino. W tej chwili znajduję się już na Gozo i patrzę na Maltę. Pomiędzy nimi widać znacznie mniejszą wyspę, to jest właśnie Comino. Gozo ma dużo ciekawych miejsc do zwiedzania, m.in. starą stolicę Gozo, czyli Wiktorię. W tych wąskich uliczkach widać wyraźnie, że mieszkańcy walczą z wyspą o każdy metr kwadratowy powierzchni, a zarazem uliczki te mają swój klimat, są bardzo malownicze i przyjemnie się tu spaceruje. Comino jest tutaj najmniejszą zamieszkaną wyspą, ale moim zdaniem i tak warto tu przypłynąć, choćby po to, aby zobaczyć słynną błękitną lagunę. Gdy byłem tutaj ostatnio, to zastanawiałem się nawet, czy się tutaj nie przeprowadzić, głównie z powodu klimatu i pogody, jaka tutaj panuje w zimie. Z reguły jest to co najmniej kilkanaście stopni na plusie, nieważne czy jest to grudzień, styczeń czy luty, ale stwierdziłem, że szybko by mi się tutaj znudziło ze względu na bardzo małą powierzchnię wyspy i brakowałoby mi naszych zalesionych gór, po których bardzo lubię chodzić. Jak mogliście zauważyć, w czołówce tego filmu obejmuje on aż 3 miejsca: Maltę, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Portugalię. W żadnym z tych miejsc, które odwiedziłem na przełomie jesieni i zimy 2019 roku, nie skupiałem się jakoś specjalnie na zbieraniu materiału filmowego, ponieważ intensywnie pracowałem i zwiedzałem. Ale jednak jakieś zdjęcia powstały i szkoda było mi je tak po prostu wyrzucić. Zresztą, gdy je robiłem, nie wiedziałem jeszcze, że założę w lutym 2020 roku kanał na YouTubie, więc aby się nie zmarnowały, postanowiłem zrobić z nich jeden połączony kilkunastominutowy film. Akwarium na Malcie jest jednym z najładniejszych w całej Europie. Kilka już widziałem i mam jakieś porównanie, chociaż pewnie niepełne. Ale jeżeli będziesz się zastanawiać, czy warto wydać te kilkanaście euro na zwiedzenie, to zdecydowanie warto. Na Malcie ewidentnie się postarali. Pierwszy raz byłem na Malcie w 2007 roku i miałem okazję przejechać się jeszcze słynnym maltańskim autobusem ze sznurkiem pod sufitem, na końcu którego był zaczepiony metalowy mały dzwonek obok kierowcy. Taki, wiecie, przystanek na żądanie. Dzisiaj już tych autobusów nie ma, ale można kupić magnesy na lodówkę lub pocztówki, które je przedstawiają. Malta naprawdę bardzo się zmieniła od tamtego czasu, choć upłynęło zaledwie 13 lat. Malta jest krajem górzystym i wszędzie jest albo pod górkę, albo z górki. Tak właśnie wyglądają uliczki Saint-Julien, gdzie mieszkałem przez pewien czas. Wokół same kawiarenki, restauracje, małe sklepiki i mnóstwo hoteli. Oprócz zabytków związanych z zakonem rycerzy maltańskich i templariuszy, Malta ma jeszcze jedno ciekawe miejsce – wioskę z filmu Popeye. W
1980 roku nakręcono tutaj film na podstawie komiksu i zdecydowano, że dekoracje pozostaną jako atrakcja turystyczna. Przy wejściu oprócz biletu dostaje się kupony na darmowy popcorn w kinie, na bezpłatną pocztówkę na poczcie oraz na nieodpłatny rejs łódką po zatoce Anchor Bay. Nie jest to jednak jakieś bardzo rozbudowane czy rozległe miejsce. Biorąc jednak pod uwagę rozmiary wyspy i ilość atrakcji turystycznych, które się tutaj znajdują, myślę, że warto tu przyjechać i spędzić kilka godzin. W listopadzie pojechałem do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na spotkanie z koleżankami i kolegami z Singapuru. Tego w sumie jeszcze wcześniej Wam nie mówiłem, ale pracuję zdalnie dla różnych klientów i jednym z nich jest właśnie firma z Singapuru. Czas spędzony w Dubaju był bardzo pracowity, ale znalazła się też popołudniami chwila na rozrywkę. Jedną z przyjemniejszych atrakcji, jakie możemy sobie zafundować w Dubaju, jest przejażdżka offroadowa po pustyni. Przypadła mi rola nawigatora, gdzie przy pomocy GPS-a miałem prowadzić kierowcę do miejsca zbiórki. Nie muszę dodawać, że był to oczywiście wyścig z innymi zespołami. A czy sprawdziłem się jako nawigator? Spójrzmy i pomyślmy. Okazało się jednak, że takie przygody to tutaj normalna sprawa i wszyscy są dobrze na to przygotowani. Dojazd do drugiego samochodu i wyciągnięcie zakopanego auta z piasku zajęły łącznie nie więcej niż 30 minut. Miałem również okazję zobaczyć, jak wygląda noc na pustyni z sziszą i grillem. Jest to naprawdę niezapomniane i bardzo klimatyczne przeżycie. Takie rzeczy długo się pamięta. Sam Dubaj jest dość oszałamiającym miastem pod względem przepychu, który tutaj widać dookoła. Najwyższy budynek świata, Burj Khalifa, ma prawie kilometr wysokości. W jego okolicy można znaleźć autonomiczną, mobilną restaurację, a w centrum handlowym Dubai Mall wielkie akwarium. W drodze do Portugalii na lotnisku przesiadkowym w Monachium po raz pierwszy miałem okazję spotkać się z kiermaszem świątecznym urządzonym wprost na lotnisku.
A te dziwne koniki morskie to już akwarium w Lizbonie, kolejne, które odwiedziłem i które zdecydowanie polecam. W Portugalii spędziłem kilkanaście dni, starając się wykorzystać każdą możliwą przerwę w pracy na włóczenie się nad morzem, a w zasadzie nad rzeką Tag, która ma tutaj swoje ujście do oceanu. W Lizbonie warto odwiedzić odległe o 10 km miasteczko Belém, historyczne miejsce startu wielu wypraw związanych z odkryciami geograficznymi oraz słynną wieżę obronną. Belém, którego nazwa pochodzi od Betlejem, gdyż to stąd właśnie wyruszano krzewić chrześcijaństwo na całym świecie, znajduje się klasztor, we wnętrzu którego możemy zobaczyć grobowiec Vasco da Gamy, najsłynniejszego obok Henryka Żeglarza portugalskiego odkrywcy. Znajduje się tu również pomnik poświęcony odkryciom geograficznym oraz mapa na ziemi w kształcie mozaiki pokazująca historię najważniejszych odkryć geograficznych. Do Belém można dojechać komunikacją miejską za kilka euro albo autobusem hop-on, hop-off, który przy okazji zabierze Was również w inne ciekawe miejsca. Szwendając się po uliczkach Lizbony wszedłem do parku Edwarda VII, który miałem 100 metrów od hotelu i znalazłem kolejny jarmark świąteczny. Park jest spory i ma ładną panoramę na całe miasto. Widać tu rzekę Tag z około 3 km. Sam park ma długość prawie kilometra i jest w nim cicho i spokojnie. Po obu stronach klombów rozłożyły się food trucki z lodowiskiem po środku. Miałem więc zapewnione codziennie coś innego do jedzenia za niewielkie pieniądze, więc można powiedzieć, że w sumie miałem farta. W Lizbonie sprawnie funkcjonuje metro, który ma 4 linie oznaczone różnymi kolorami. Aby korzystać z metra można kupić bilety jednorazowe lub kartę papierową z paskiem magnetycznym, którą można doładowywać różnymi kwotami. Większość moich wycieczek po mieście odbywała się właśnie pieszo lub metrem. Metro czasem wyjeżdża na powierzchnię, ale tylko na chwilę, aby przekroczyć jakąś dolinę i po chwili znowu wjeżdża pod ziemię. Metro doprowadzone jest do samego lotniska i jest to najprostszy i najtańszy sposób, aby dostać się z lotniska do centrum miasta. Mam lot powrotny o 12:15 do Frankfurtu, gdzie będę miał kilka godzin oczekiwania na przesiadkę. Z reguły na wyjazdy do 10 dni zabieram tylko bagaż podręczny, bo jest po pierwsze taniej, a po drugie nie trzeba czekać na taśmę z bagażami po wylądowaniu, aby odebrać swoją walizkę, tylko można pójść od razu do wejścia z walizką, którą mieliśmy na pokładzie. W walizce mam również mały plecak, ponieważ czasem linie lotnicze umożliwiają nadanie bagażu podręcznego do luku bagażowego bez dodatkowej opłaty i plecak przydaje się, aby schować do niego komputer i inną elektronikę, którą i tak zabieramy na pokład. Tym razem miałem taką możliwość i z niej skorzystałem, ponieważ chodzenie we Frankfurcie z walizką przez kilka godzin byłoby uciążliwe, a tak jedynie miałem mały plecak z laptopem, a walizka podróżowała sobie niezależnie i nie musiałem się o nią martwić. Czuję bardzo duży niedosyt po moim pobycie w Lizbonie. Pewnie ma to związek z tym, że miałem dużo pracy, przez co mało czasu na zwiedzanie. Muszę tu jeszcze kiedyś przylecieć, ponieważ została mi cała masa rzeczy do zwiedzenia. Następnym razem wypożyczę jednak samochód, aby pozwiedzać również okolice i rzeczy, które się znajdują w pobliżu. Lotnisko we Frankfurcie ma bardzo długie korytarze, niektóre mają ponad kilometr długości. Natomiast bardzo lubię tutaj niemieckie jedzenie. Jedzenie jest prawie tak samo swojskie jak polskie. Moja podróż dobiegła końca. Czas rozpocząć święta Bożego Narodzenia i w końcu odpocząć od pracy.